Środa, godzina 19. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze się nie znamy, jesteście tutaj pierwszy raz, ja mam na imię Oskar, a to jest podcast W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem jest Sabina. Cześć. Cześć. Taką tradycją tego podcastu jest, że goście przedstawiają się sami. Mówią, kim są i co tutaj u mnie robią. Więc proszę bardzo. Okej, to jestem Sabina, nazywam się Sabina. Mieszkam w Holandii od prawie 10 lat. Zajmuję się modelingiem, ale na co dzień też pracuję. W fabryce. W sumie sprzątam. Jestem sprzątaczką. Fabryczną sprzątaczką. Tak, dokładnie. No. Okej. No. Dobrze, to może zacznijmy od tego modelingu. Kiedy się zrodził pomysł, żeby zostać modelką i kiedy była pierwsza sesja, z kim? Ja nawet nie pamiętam. Trochę czasu temu to było już. Ja ci mogę przypomnieć, kiedy była twoja pierwsza sesja. Serio, no bo to była... My robiliśmy... Bo jeszcze tak nadmienię na marginesie, że my z Sabiną się znamy już od 2-3 lata? No, albo więcej. No, 2-3 lata. Coś takiego. Tak. I mieliśmy razem 3 albo 4 sesje. Ostatnią chyba w zeszłym roku, tą analogową. Tak. Tutaj. Tak, tutaj. I jeszcze mieliśmy w plenerze też, pamiętam. Miałam też warkoczyki. Wcześniej, tak. No. Ta słynne zdjęcia na drzewie. Tak, dokładnie. Fajne były, fajne są. No, także... A pierwsza sesja twoja chyba z tego, co kojarzę... Na plaży ze skrzydełkami, ale nie wiem, kto to robił, także... Ojej, jak pamiętasz, Małgorzata chyba, ale nie pamiętam nazwiska. I jak to się zrodziło? Po prostu znalazłam ogłoszenie na Facebooku, że ktoś poszukuje modelki, coś tam. Mówię, a może spróbuję swoich sił. No i tak pojechałam i spróbowałam. Nawet się sprawdziłam. No i tak to poszło, nie? Jakby ja tego nigdy nie planowałam, żeby być modelką. Więc to tak samo się Ja też napisało. 3 miesiące temu nie planowałem, żeby robił podcasty. Widzisz? No w sumie 4, dobra. No właśnie. No. Ale nie. A ciągle szukamy siebie, no nie? Jakbyś mnie rok temu zapytała, czy ja będę prowadził podcast, to bym ci powiedział, że chyba jesteś... No. Ale się przydaje. No, także testujemy dzisiaj nowy sprzęt. Tak. I jak będą problemy z dźwiękiem, to bardzo przepraszam, ale... Sorki? No. Nic z tym nie zrobię. Tak, zobaczymy. No i dobra, i jakie twoje wrażenia po tej pierwszej sesji? Wow, fajne to. Tak? No, Spodobało mi się. Spodobało mi się. No i później tak dodałam gdzieś tam te zdjęcia na Instagrama i tak się zainteresowało kilka osób. Wtedy to mi tak, wiesz, tak tyknęło, nie? Że może akurat to. No i tak poszłam. Jeden fotograf, drugi, trzeci. I później klipy zaczęłam robić, wiesz, i no i tak się w tym odnajduję. Gdzieś tam nie mogę z tego wyżyć, ale to jest takie moje hobby, no nie? I tak jestem ciągle czymś zajęta, a ja lubię być w ruchu, lubię być busy, także no, tak się toczy. Tak się toczy. A powiedz, co jest dla ciebie najtrudniejsze, albo co było najtrudniejsze w pracy w modelingu? Może na początku, bo być może sobie z tym poradziłaś teraz. Na początku co było? Kurczę, chyba nic nie było trudne. Ogólnie fakt faktem, że nie wiesz, jak wyglądasz w tym kadrze i nie wiesz, bo też fotograf musi cię widzieć, tak? Jeżeli fotograf jest, no dobra, dobrym fotografem, no to on ci powie, nie wiem, wyglądasz grubo albo nie ten profil. I fotograf też powinien współpracować z tobą, bo to jest jakby praca obydwu stron. Więc, ale co było trudne? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Chyba najtrudniejsze to jest wystylizowanie się dla mnie. Jakby outfit. No, to jest takie, gdzie mam zawsze... Ja to robię zawsze na ostatnią chwilę. To jest mój problem. Znam cię. Także tak. A powiedz mi, czy tak w większości przypadków to fotograf ci sugeruje, co masz przynieść do ubrania na sesję, czy sama masz dowolność w tym? Różnie. Jest też tak, że ja mam też swoje pomysły. Wtedy nie robię tego na ostatnią chwilę, tylko po prostu mam pomysł w głowie i od razu to realizuję.
Ale tak, głównie też jest tak właśnie, że tam wysyłamy sobie po prostu przykłady tych outfitów i robimy coś podobnego, no nie? Dobrze, czy masz jakieś ulubione style albo dziedziny fotografii, w których się czujesz najlepiej? Lubię bardzo pracować w studio. Portrety to jest ostatnio, co lubię. No i to jest takie na razie tak, portrety. Dzisiaj jeden portret ci zrobię. O No, Dio. taki pseudoportret. No dobra. No, musi być na miniaturkę, no. Wiesz. No nie wiem, zobaczymy. Albo strzelimy se razem portret. Też mamy dzisiaj pomocników, więc Tak. damy radę. Damy radę. Którą w ogóle ile tak mniej więcej pi razy drzwi, jak to się mówi, miałeś sesji? Ja wiem, że to ciężko policzyć, no ale tak. Serio ciężko. No załóżmy, jest miesiąc, że robię ich dużo i jest miesiąc, że mi się nie chce. Okej. Więc... A to też jest tak... I to też zależy od tego, no bo jestem matką, tak? Więc wychowuję syna i nie mam tego czasu tyle. Gdybym nie miała syna, to pewnie robiłabym tego więcej i no nie wiem, gdzie byłabym teraz. Może gdzieś wyżej. Ale no na przykład teraz, kiedy on jest na wakacjach, ja robię tych sesji więcej, bo mam więcej czasu, tak? Także ile tych sesji było? Oj, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ze 100? Mhm. A widzisz tutaj jakąś taką sezonowość, że powiedzmy w okresie zimowym, jesiennym jest tych sesji mniej, a w letnim więcej, czy to nie ma jakiegoś znaczenia? Też zależy właśnie, no może coś w tym jest, ale jak jest zimą, to bardziej wtedy w studio pracujemy. A właśnie latem, albo jak te tulipany kwitną, albo jakieś właśnie różne kwiaty. No i na plaży się też robi. Fajne jest to tutaj, że jest to morze. Faktem pogoda nie jest zawsze, nie zawsze sprzyja pogoda nam, ale ciężko trafić. Ale ostatnio zrobiliśmy fajne zdjęcia z Patrycją na plaży i super, no. Bardzo mi się podobały. Bardzo A często podobają. ci się zdarza, że są sesje odwoływane? No chyba na dzisiaj miałeś taki problem, nie? Coś pisałaś wcześniej. Tak. No. Mieliśmy robić sesję w sumie dla marki, ale przez to, że miało padać, a jest słońce w sumie, sesja została odwołana no i jest przełożona na za tydzień. Także zobaczymy, czy za tydzień ta sesja się odbędzie. Ale odwołany może nie. Raczej to ja je odwołuję, jak już. Bo coś tam mi wypadnie, albo coś się stało. Raz to nawet auto mi ukradli i nie dotarłam na sesję, także... No już taka wyszłam z domu wyszykowana, wiesz, pomalowana, z walizeczką idę. Gdzie jest moje auto? Gdzie jest moje auto? Serio? Ej, nie wiedziałam. Gdzie jest moje auto? Mówię, zostawiłam pod pracą? Nie. Ale co, naprawdę ukradli? Naprawdę mi ukradli auto, no. No A i ja nie wiedziałam w tym znalazło momencie, się co... później, czy nie? Tak, w lesie, pomiędzy drzewami. No, daleko. Ale... Może ktoś sobie pożyczył na jakiś tam Pożyczył sobie szybki ktoś, numerek. tak. Pojeździł sobie i zostawił, nie? No, moje Audi. Ale to było tak. Także no, wtedy musiałam odwołać sesję, bo nie miałam jak dotrzeć. No tak, to ciężko. Ciężko. Co pamiętam jedną z naszych sesji, to pojechałeś do innego miasta. O Jezu, no faktycznie. Dzwoniłam do ciebie, że jestem nie w sumie. Ej, Oskar, ja się spóźnię. Jestem 160 kilometrów dalej. O matko. No, to było... To wtedy ta sesja w plenerze to była. Tak. Miała być, bo przełożyliśmy. Przełożyliśmy, no. Ale dobrze się odbyła. Sorki. Było, minęło. Tak. Dobra, powiedz mi, czy masz jakieś cele, tak zwane goale na przyszłość, jeżeli chodzi o pracę w modelingu? Mam, może nie do końca w modelingu, bardziej myślałam o aktorstwie. Mhm. Chciałabym się gdzieś tam wbić na jakiś casting, ale to takie na razie powoli. Ten rok mam przeznaczony na... Muszę dużo pracować w tym roku. Nie będę się przyznawała, ale muszę po prostu dużo pracować. No i w przyszłym roku bardziej tak może ruszę z rozwijaniem się w tym kierunku. Bo masz jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o teledyski? Teledyski? Tak. No tak, no. Mam Powiedz kilka. coś troszkę więcej o tym, jak to się teledyskach? zaczęło, no. Jakie to były teledyski w ogóle? Nawet nie pamiętam, czekaj, który to był pierwszy.
No dobra, nieważne, nie pamiętam w sumie naprawdę, ale tak to wyszło, że ktoś tam do mnie napisał, czy nie chciałabym wziąć udziału w teledysku. Mówię, okej, dobra, czemu nie? Wiesz, ja to jestem taka, że lubię wszystkiego spróbować, to mówię, okej, spróbuję. No i faktycznie wyszło to fajnie. I tak później po prostu ktoś zobaczył ten teledysk i Sabina, nie chciałabyś wziąć udziału w teledysku i tak pocztą pantoflową, let's say. No i Pamiętasz, ile ich było? nie wiem, z teledysków z 10 może. To niedużo, ale jednak coś tam jest. I co większy fan ci sprawia, teledysk czy zdjęcia? I to jest fajne, bo na przykład podczas sesji też się robi trochę filmików, że tak powiem, więc też trochę tak, wiesz, to jest takie podobne, nie? Chociaż no może... No... Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. No ja nie robiłem, bo ja jestem dinozaurem, ale tak, niektórzy robią. No tak robią, no. Ale co mi w sumie na teledyskach jest fajnie, bo jest więcej ludzi zawsze. No i to jest takie bardziej kreatywne, bo tworzysz coś z muzyką, wiesz, nie wiem, tańczysz, musisz coś też zagrać. Właśnie fajnie jest grać, ja lubię grać. A w przypadku scenariuszy masz jakieś w przypadku teledysków, czy są jakieś scenariusze, że to i to masz robić? Tak, czy no też trafiło mi się dowolność? kilka takich, że po prostu był scenariusz i tam wszystko było określone. Akurat nie grałam wtedy głównej roli, tylko byłam koleżanką głównej aktorki, ale fajnie było patrzeć na to tak wszystko z boku, jak oni to przygotowywują. Właśnie jak ona tam, to już było takie poważniejsze, nie? Także miałam doświadczenie miałam okazję być tam i tego doświadczyć. No i tam był ten scenariusz właśnie taki, że no tak trochę jak do serialu, tylko że krócej po prostu. No, a na wspólnej. Powiedz mi, co jest najważniejsze, żeby zostać modelką? Jakie cechy charakteru musi mieć modelka, albo jaki wygląd? Albo co musi mieć w głowie, żeby być modelką? Nie bać się, powiedzmy, tego. Na pewno musi być otwarta i odważna modelka. No tak myślę, no nie może jakby bać się tej kamery, że ktoś ci robi zdjęcia. Ja w sumie na początku też to miałam, że tak troszkę, no takie obawy, nie? Tak się oswoić trzeba z tą kamerą. Ale nie trzeba być też jakimś nie wiadomo ładnym, bo można być modelką, no sam wiesz jak to jest. No ja wiem, ja sam ładny nie jestem, no to rozumiem. Dlatego ja byłem z drugiej strony obiektywu. No właśnie. No. Dziękuję za zrozumienie. Szanowa publiczność. Tak. Także no na pewno odważna, no. Odważna, otwarta, komunikatywna. No bo jak jesteś taki zamknięty i cichy, no to jak się dogadasz z fotografem? Nie wiem, wiesz. A tak się mówi, że modelka ta musi, nie wiem, mieć 1,80 m i jakieś takie wymiary. Czy to jest prawda, czy to... No to już taka bardziej na wybieg. Gówno, prawda? Gówno, prawda? No to już tak bardziej myślę na wybieg, nie? No bo ja nie mam 1,70 m nawet, mam 1,65 m. No i co, jestem niska i jestem też taka, wiesz, ja nie jestem jakaś chuda, nie wiadomo co, ja jestem bardziej taka sportowa. No ale są też różne rodzaje, są też różne, wiesz, jest fitness model, są modelki dla różnych projektantów, które muszą być chude, suche i w ogóle. Także no, ja to szanuję. Czy zdarzał ci się hejt? Hejt? Krytyka internetowa. Za, powiedzmy, sesje, które zrobiłaś, za jakieś konkretne zdjęcia, a tutaj przegięłaś, a tu coś źle, a tu niedobrze. Nie przywiązuję do tego wagi. Totalnie w ogóle mnie to nie interesuje. Ale
nawet może były takie komentarze, ale ich nie zauważyłam. Okej. No. Czyli dobrze sobie z tym radzisz. Yes. I'm strong. Nie, ale serio. Dobrze, a powiedz mi, jak wygląda twój typowy dzień, gdy masz już zaplanowaną sesję? Okej. Czy do tej sesji jakoś trzeba się przygotowywać parę dni wstecz? Jakieś, nie wiem, zabiegi, spa i tak dalej? Nie, Jak absolutnie. to w ogóle wygląda? Wystarczy maseczkę To może położyć być wieczorem. odpowiedź na to pytanie potraktuj też jako poradnik dla osoby, która po prostu zaczyna. Dla jakiejś okej. dziewczyny, która chciałaby też wystąpić w sesji. Także no, pielęgnacja twarzy to tak ogólnie na co dzień chyba, no nie, pozostawiam. A przed sesją no gdzieś tam może jakąś maseczkę dzień wcześniej włożę na twarz. Nie wiem, czy to dobrze mówię. No i make-up. Ja się zazwyczaj maluję sama, więc ja nie umawiam gdzieś tam, nie szukam makijażystek. Co jeszcze? No ten outfit, no to dzień wcześniej lepiej, żeby przygotować sobie właśnie te ubrania, buty i to wszystko. Ale żeby jakoś specjalnie się przygotować, ja tego nigdy nie robię. Też przed lustrem czasem stoję i pozuję. No to tak. I to robię. A tak to nie. No co, wstaję rano, załóżmy mam sesję o godzinie 15:00. To jeszcze szybko skoczę na siłkę no już jestem spakowana powiedzmy, wracam z siłki, idę pod prysznic, zakładam coś luźnego, żeby nie zakładać niczego, co zostawi... Tak, dokładnie. No co, robię make-up i jadę. Mhm. Tyle. Okej. Dużo wody pić. Tak, żeby się nie odwodzić. Wspomniałeś o pozowaniu. Uczyłaś się tego sama? Czy da się tego nauczyć samej? Czy są jakieś poradniki? Nie wiem, jakieś coś na YouTubie? Czy W sumie nie, to nigdy tak nie oglądałam żadnych poradników. z wyczuciem po prostu sama zrobiłaś? Tak, sama się tego nauczyłam. I gdzieś tam z sesji na sesję widziałam błędy swoje na tych zdjęciach, co mi się nie podoba, albo tu wyglądam grubo, albo ten profil mam lepszy. No i tak po prostu i później właśnie też stoję przed tym lustrem, nie? I dużo pozuję. Staram się na przykład właśnie jakoś bokiem stanąć, wtedy widzę, czy mam tutaj coś. Ja mam strasznego bzika właśnie na punkcie detali, że ja widzę wszystko, po prostu ja przybliżam jak jakaś wariatka naprawdę i to, co mi się nie podoba, to później właśnie to poprawiam. Mhm. Czy masz osobę, która jakoś cię najbardziej inspiruje? Masz na myśli jakąś modelkę? Na przykład. No to bardziej nie. Nie. No, Sama jesteś swoją największą inspiracją. to było głupie, ale... No nie, no to dlaczego głupie? No tak może być. No może tak być, no. Ale... Jak ktoś jest unikalny i wiesz, i zna swoją wartość, to może nie potrzebuje nikogo, żeby go naśladować. No tak, no to prawda. Ja jestem sobą po prostu. Okej. Tak, i tworzę swoją osobę. Mam kilka tam takich jakichś dziewczyn, które obserwuję, ale nie. Żeby były jakąś moją super inspiracją, to nie. Mhm. Okej. A jakie jest twoje podejście do mediów społecznościowych, jeżeli chodzi o pracę jako modelka? Czy trzeba tam być? Facebook, Lepiej. Instagram, nie wiem, jakieś inne takie są, jakieś, kurczę, zapomniałem nazwy. Co, jest ten Pinterest jeszcze, nie? Tak, Pinterest, ale są też takie typowo dla fotografów takie strony i tam się Tak. możesz... W Polsce to był modeling chyba... Max Models? Czy Max Models, Coś tak, tam, tak. no. Były takie. Są takie strony. I ja w sumie też planuję chyba na taką stronę coś może... Ja mam nawet, czekaj... W Holandii Ja to jest chyba ten miałam Max Model. Model Mayhem. Ja się tam kiedyś zalogowałem, ale to jest taki spam tam idzie. Tak? Ja Wiesz co, nie. modelki ci wysyłają, ja jako fotograf, tak? Modelki ci wysyłają, że to jest niby na Holandii, ale to jest tak naprawdę na cały świat. I one ci wysyłają, że powiedzmy, o tego i tego będziemy w Amsterdamie na przykład. Szukamy fotografów do współpracy. Cena za godzinę 200 euro na przykład. Okej. I to są pewnie też takie modelki, które przyjeżdżają z zagranicy może i One one tu wtedy przyjeżdżają są... powiedzmy tak. na tydzień czy na 2. Tutaj powiedzmy umawiają się na różne sesje i gdzieś sobie lecą gdzie indziej. Tak.
No to ja właśnie też znam osobiście jedną taką modelkę poznałam. Ona teraz mieszka w Hiszpanii. No tylko, że ona poszła bardziej w stronę, Jezu, jakby to nazwać, no erotyczną? Mhm. Wiesz, ona tam bardziej te strony ma takie. Ale ja ją poznałam, OnlyFans? nie tylko, ona ma tam kilka tych stron, ale ja ją poznałam jeszcze zanim ona to wszystko zaczęła. Robiłyśmy razem sesję zdjęciową też. Wtedy do takich win musujących. To było w okresie świątecznym. Ona ma na imię Klaudia? Nie, to nie jest Polka, to jest Holenderka. Nie, aha. Nie, bo kiedyś, rok temu, to może taka ciekawa historia, napisała do mnie dziewczyna, Hiszpanka, która mieszkała w Holandii, że potrzebuje zdjęć na OnlyFans. No i tam zapytała, jaka cena i tak dalej. W sumie byliśmy dogadani. Nie mieliśmy dogadanego jeszcze terminu. No ale w końcu do sesji nie doszło, bo ona wróciła już do Hiszpanii. Okej. Ale widziałem, bo mam ją cały czas obserwujemy się na Instagramie, więc widziałem, że tam coś kontynuuje, A, powiedzmy. i to okej, no. No, Ale dalszych losów nie znam. okej. Nie, to nie ona, Okej. Dobrze, wspomniałaś jeszcze o siłowni. Słownia. Mhm. To mój Jak drugi się dom. zaczęło właśnie? Jak to się Dawno? zaczęło? Ja zawsze byłam w ruchu. A tak siłownia, to tak z 1,5 roku temu zaczęłam współpracować z moim trenerem, Karolem z Polski. No i wtedy to tak po prostu mocniej, on mi jakby rozjaśnił, jak to ma wyglądać wszystko. No i tak sobie zaczęłam, znalazłam. Po prostu zaczęło mi się podobać chodzenie rano na siłownię, bo wtedy jakby już jest to zrobione i ja mam w głowie spokój, że zrobiłam trening, wiesz, idę na siłownię, później idę do pracy i później już mam wolne, no nie? Więc już jestem taka spokojniejsza, że ten trening zrobiłam. Dobrze, że masz możliwość iść na siłownię przed pracą. Tak. Bo ja na przykład zaczynam w takich godzinach, że... Ja mam możliwość, tak. Ale w sumie to chodzenie na siłownię rano z braku czasu też po prostu. Po południu ja tego czasu nie mam, dlatego i później jest mi ciężej iść po południu na tą siłownię właśnie niż rano. Rano jestem taka świeża, wiesz, wypoczęta i po prostu idę sobie, zrobię swoje i jest ready. Dobra, od ilu lat już trenujesz? Ogólnie to ja jeździłam konno bardzo długo, więc To też to jest na mojej liście. ale to też zaliczamy do sportu, no nie? Ale siłownia to tak z 1,5 roku. Mhm. 1,5 roku, no. Okej, i co na tej To siłowni 1,5. robisz głównie? Jakie są twoje, powiedzmy, ulubione ćwiczenia? Ja to lubię robić plecy. Serio. Mhm. No, plecy lubię robić, lubię się podciągać, ale jaki jest mój cel może? Mhm. Miało. Jakby ćwiczę sobie na razie, nie mam celu, po prostu ćwiczę dla zdrowia. Forma na lata, nie na lato, jak to mówią, no nie? Mhm. Więc tak powoli buduję sobie sylwetkę. No i to jest taki mój plac zabaw. Mój drugi dom. Playground. Tak, lubię, bardzo lubię. Dobra. Mogę się tam wyżyć. Co z dietą, powiedzmy, i zdrowym stylem odżywiania? No to kalorie, fitatu. Liczysz? No. Ja też liczyłem kiedyś na MyFitnessPal. I tak w sumie moją inspiracją właśnie jest taka Holenderka Annabel. I właśnie sobie ją tak, ona jest taka super fajna. No i tak sobie ją obserwuję. Gdzieś tam ona też pokazuje różne tipy, jakieś tam ćwiczenia też. Właśnie co jeść. Na przykład fajne ma tipy, idzie do sklepu i wiesz, i pokazuje produkty, które są... które mają właśnie spoko skład, a te, które nie mają... No i tak jakby liczy te kalorie,
Ale nie mam jakiejś takiej ułożonej diety, że w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek jem to. Jem to, co chcę. No to ja też tak robiłem. A też w tej apce, z której korzystasz, w tym Fitatu, tak? Jest opcja, że masz skaner Tak. kodów, tak? Ten kod. No. No to jest ułatwienie, tak. Jeszcze jest taka aplikacja holenderska właśnie, bo niektóre produkty nie wchodzą w Fitatu, no bo jesteśmy w Holandii, a to jest chyba polska aplikacja. Nie wiem w sumie. Ale nie wiem, chyba ale tak. na MyFitnessPalu, jak ja używałem, to wszystkie, bo to jest ogólnoświatowe. No. Polskie skanowałem, holenderskie skanowałem, zawsze było. A jak nie, to możesz ręcznie wprowadzić. Tak, dokładnie. No, także Dobrze. tak. Jakieś cele fitnessowe na najbliższe lata? Lata? Nie. Nie wiem, może jakiś bikini fitness, no chcesz właśnie, wziąć bo udział w konkursie? miałam kilka pytań o bikini fitness, ale nie chcę aż tak wyglądać, tak wiesz. Chcę po prostu troszeczkę zaokrąglić swoje ramiona, bo strasznie nie lubię nie lubię. Ja jestem tak zbudowana szeroko. No i chciałabym troszeczkę tutaj się wyrzeźbić u góry. No ale jakieś takie cele, będę chodzić na tą siłownię do końca życia. Tak, o tej 6 rano. Dobra. Wracając jeszcze do diety, powiedz mi, co najczęściej u ciebie gości Kurczak. w ciągu dnia. Kurczak, ryż i brokuł. Ja lubię bardzo jogurty i owoce. O Jezu, kocham. Melony, truskawki i po prostu to jest taka zupa. Zupa owocowa, o. To jest moje ulubione danie. Zupa owocowa zalana jogurtem, tak? No, lekker. Lekker. W sumie ja jem podobnie. Ja sobie kupuję takie mrożone owoce. To jest miks borówki chyba, wiśnie, tak. truskawki i coś tam jeszcze, porzeczki chyba. Takie owoce leśne. Ja to rozmrażam, tak. Tylko, że ja to sobie robię z jogurtem 10% tym greckim. Okej. Bo ja właśnie zaczynam dzień od... się kamera włączyła. Ach. Czekaj, dokończę. No i nie wiem, na czym już skończyłem. Że jesz... No te owoce mrożone tak, z jogurtem 10%, bo ja mam teraz takie zboczenie, że zaczynam dzień od... to się nazywa carb backloading. Czyli zaczynam dzień białkowo-tłuszczowo i z biegiem dnia dopiero dodaję węglowodany. No, takie coś. No tak. Ja lubię bardzo szejki też. Płatki owsiane, banan, białko, trochę masła orzechowego. Okej. Dobrze, a poza siłownią, co jest twoją ulubioną aktywnością fizyczną? No, nie, rolki. Ojej, ja lubię dużo rzeczy robić. Gram w piłkę. I to by było to tyle. W paletki, w kosza, w siatę. Nie no, ale ja jestem taka, że jak idę na przykład na plażę, to ja... Znaczy, lubię też leżeć. Leżę. Kocham się opalać, o matko. Ale lubię też właśnie zaciągnąć kogoś do gry. Chodź pograć, chodź w jakąś piłkę, albo w jakieś paletki, albo cokolwiek, albo po prostu się przejść. Mam ADHD, takie trochę. No, mam. Rozpiera cię energię? Tak. Dokładnie. No dobra, a po takim powrocie z siłowni, jakie masz sposoby na szybką regenerację? Na szybką regenerację? Albo dobra, jakąkolwiek regenerację. Położyć się. I leżeć. Do wieczora. Z misiem i z kotem i z Netflixem. No. I to pomaga. Ale albo po prostu zregenerować też można się, spędzić miło czas z kimś, tak? To też jest regeneracja. Czy nie, z przyjaciółmi? Nie no, jak ktoś cię wkurwia, to się nie zregenerujesz. To nie, ale to właśnie mam na myśli, że wtedy idziesz do ludzi, z którymi się regenerujesz. Okej, czyli trzeba sobie wybrać, tak? Trzeba sobie wybrać, Dobra. no. Dużo tych ludzi nie ma teraz, nie? Ciężko tak, Ciężko wybrać. Ciężko. Powiedz mi o tej jeździe konno. Mój Ja sam temat. nie dużo wiem na ten temat, więc... A co byś chciał wiedzieć? Wszystko. O, no to... Widzowie też. Zobacz, jakie oklaski są. Szkoda, że ty nie masz tam takich kopyt. Taki tik-tok, tik-tok. Dobra, jazda konno. Kiedy się to zaczęło? Całą historię opowiedz i wszystko, co tam Ja robiłaś. jak siedziałam na koniu, to miałam miesiąc. Mama mnie posadziła na konia wtedy.
Miałam miesiąc, mam zdjęcie nawet. Także moja mama też jeździła konno, więc moja mama była w ciąży, ja byłam w brzuchu i moja mama jeździła konno. Więc ja to tak urodziłam się i już jeździłam konno. Okej, na koniu poczęta. Na koniu poczęta. Siostra też na koniu poczęta? Kurczę, nie wiem. Tak. Też, okej. Też, no. No i później co? Później jeździłam sobie tak na na kucykach, bo moja mama pracowała w stajni, więc ja jakby była trenerem, więc ja w tej stajni ciągle byłam. Ja miałam ciągle kontakt z końmi. Ja z tymi końmi spałam. O Jezu, wszystko żeśmy z tymi końmi robili. No i tak to było. No. I później bardziej przerodziło się to w sport. Tak, no i zaczęły się zawody, wiesz, już tak poważniej, no nie? Okej, czyli takie... Mieliśmy też swojego konia. Zawody takie, że tam koń sobie biegnie przez Skacze, te takie... przez przeszkody. No, Okej, dokładnie tak. To jest parkour. Okej. Masz parkour, załóżmy 12 przeszkód i musisz ten parkour przejechać. Jak masz zrzutkę, to są 4 punkty karne. Jak masz 2, to jest 8, tam 12 i tak ciągle. Zrzutki? Widziałem kiedyś telewizję, ale nie oglądałem za bardzo. No, a teraz będą lecieć, bo są igrzyska, także trzeba oglądać. No i... No tylko, że to jest... Nie oszukujmy się, to jest bardzo drogi sport. Jeden z droższych. Więc moi rodzice wkładali jakby... Znaczy, czy chodzi ci o same lekcje jazdy, czy o samo kupno konia? Kupno konia to... Ja nigdy nie miałam swojego konia, tylko przez chwilę mieliśmy i to w sumie jeszcze moja mama, ja byłam mała, ten koń był duży, więc ja na nim za dużo nie jeździłam. No a później to jeździłam na koniach ze stajni, jakby wypożyczonych. Więc nigdy tego swojego konia nie miałam, a i tak wciąż było drogo. Bo właśnie te lekcje, ten cały sprzęt... Czyli to nie ma tak, że powiedzmy chcesz iść sobie pojeździć konno i oni ci cały sprzęt też dają, czy tak. To musisz mieć swoje jakby? Znaczy oni ci dadzą, jak chcesz sobie, wiesz, iść pojeździć tak raz, no oni ci wszystko dadzą, to tak jest. Tylko, ale że jak ja jeździłam, może Okay. troszkę, ale jak ja jeździłam, wiesz, tak zawodowo, no, to ja chciałam mieć wszystko swoje, nie? Wiadomo, że to jest takie, wiesz, masz swoje siodło, swoje ochraniacze, swoją transelkę, wszystko. Co? Transelkę. To jest o głowie dla konia. I tam masz to wędzidło, nie? I tam wszystkie nachrapki. I to taki pasek, co ma na głowie zawiązany. Tak, ten taki 3 paski. I wodze. I o Jezu, napierśnik. Oj, wszystko. Mogłabym tu wymieniać. No. Także ja zawsze chciałam mieć gdzieś tam wszystko to swoje. No i tak to było. No ale na przykład jak jedziesz na zawody, to za wpisowe, za wszystko też musisz płacić. Ale jak jedziesz na zawody, to też nie musisz mieć swojego konia, tylko możesz na jakimś tam wypożyczonym? Tak. No, okay. Teraz już większość ludzi ma swoje konie i nie ma raczej takich stadnin, które gdzieś tam wypożyczają. Chociaż nie wiem, kiedyś to było inaczej. Właśnie mieliśmy taką dużą stadninę w Rybniku i tam było z 13 koni, albo może nawet więcej. Mieliśmy, załóżmy trening, już nie pamiętam, chyba o 18 albo 18:30. Pół godziny przed treningiem mieliśmy zbiórkę. Jeszcze wcześniej przed zbiórką wszyscy czyściłyśmy konie, wiesz, z dziewczynami tam przygotowywałyśmy. Później szliśmy na zbiórkę. Na zbiórce dostawałeś konia, na którym dzisiaj jeździsz, czyli na przykład Sabina dzisiaj jeździsz na Cykadzie, ty, Emi, dzisiaj jeździsz na Raskalu, wiesz, i tak było. I nie zawsze jeździło się na tym samym koniu, ale to było fajne, bo też uczyłeś się, wiesz, bo nie każdy koń jest taki sam. To tak jak z ludźmi. No właśnie. Więc to było fajne. No, ale tak. I co? I nie wiem, co chciałam powiedzieć ogólnie. Powiedz mi, ile taki koń kosztuje, jakbyś ktoś chciał sobie kupić na przykład? Zależy jaki, no bo jak na przykład chcesz taki kupić... ma 4 nogi, ogon, głowę. Taki. No to tak chyba za 5 000 złotych. Dobra, nie, to jeszcze inaczej, bo
Ja w ogóle się nie znam, ale wiem, że są jakby takie różne rodzaje koni, tak? Tak, no, Bo taki, co rasy. taki, co podpinasz do pługa i orasz nim pole, to jest inny niż się Tak, jeździ. To tak. Opowiedz. Bo są konie właśnie do skoków, są konie do właśnie do tych zawodów, nie? Do skoków, do ujeżdżenia, do WKKW, do właśnie zaprzęgu. Są konie wyścigowe. Takie, co te leniwe chuje na morskie oko jeżdżą, to też są inne konie. Ej, ale to są konie, ojej, to są trochę biedne konie. No właśnie. Ale ostatnio widziałam taki post na Instagramie, taka babeczka dodała, nie wiem, czy to widziałeś, ale ona sama ciągnęła ten wóz i ona ludziom chciała pokazać, że te konie wcale nie są takie biedne, bo ona ten wóz sama potrafi ciągnąć pod tą górkę. No i tam właśnie troszkę się na nią fala hejtu wylała, ale no w gruncie rzeczy, no w sumie to może nie jest takie ciężkie i te konie nie są aż takie biedne, no nie wiem. Różnie to bywa, no jak wsiądą tam, no dobra, możecie sobie spacerować jednak pod tą górkę. No, ja nie wiem. Zostawcie te konie. No, także zależy właśnie jakiego konia chcesz kupić. Czyli Jeżeli takiego do sportu, takiego jak ja bym chciała konia, to tak z 40 000 złotych, 50. Okay. A czym te konie się różnią w ogóle? Jakąś budową anatomiczną? Papierem czy... na pewno, rodziców jakich ma, wiesz. To później właśnie różni się... No dobra, ale czy taki koń na przykład z pola mógłby skakać i brać udział w takich zawodach sportowych, czy to niekoniecznie? W gruncie rzeczy, jeżeli byś go wytrenował i ten koń miałby predyspozycję do tego, to tak, bo są też konie, które na przykład jest przeszkoda i ten koń tak podnosi nogi, no nie? No to nie, ale jak jest taki energiczny koń, który ma chęć do tego, no to tak. Zależy właśnie od rasy, nie? Od rasy później. Ile tych ras jest? No dużo. Tyle co i psów. Tak. Okay. Dużo jest ras. No ale taki już koń do zaprzęgu, no ciężko, żeby przeszedł parkour, nie? Taki właśnie z tymi przeszkodami. Także tak to jest z tymi końmi. Jak ktoś zna taką historię metamorfozy konia z pola do parkouru, to niech napisze. Tak, to niech napisze. Albo ja kupię takiego konia i udowodnię, że tak się da. To też jest pomysł. Chyba takie... Ale bym chciała konia, no. Takie chyba tańsze troszkę są, nie? No, dokładnie. No. Chyba, że też fajnie jest kupić źrebaka i samemu go sobie, wiesz, wychować, nie? Upgrade'ować. Zrobić, dokładnie, zrobić go. No. Tak sobie rośnie. Dobra. Mówiłaś coś o jakichś zawodach, że brałeś kiedyś udział, tak? Co to było? To były mistrzostwa Śląska, Polski, halowe i niehalowe. Nawet się dostałam na mistrzostwa Europy, ale nie pojechałam, bo koń miał kontuzję w sumie i też to wszystko wiązało się z kosztami właśnie, bo takie mistrzostwa we Francji wtedy, no to wiadomo, dojedź do tej Francji, wiesz, i ja muszę jeść i koń, no także to było wszystko bardzo drogie też, ale gdyby nie to, że ten koń miał kontuzję, to pojechałabym na te mistrzostwa do tej Francji. No, ale no nie udało się. A co taki koń musi jeść? Owiec, witaminy. No, kiedyś na zawodach z koleżanką, pozdrawiam cię Wiki, dałyśmy za dużo owsu Frankowi. Franek to był mój koń, ale to było jego przezwisko Franek, a nazywał się Golden Wind. Golden Wind. No, ale mówiliśmy na niego Franek. No i dałyśmy mu za dużo owsa. Jezu, on normalnie rozwalał tam. Jak ja na niego wsiadłam, to on ciągle dęba wstawał. Ten koń mi uciekł na rozprężalni pomiędzy tymi końmi. Tam może wzdęcia miał. Jezu, ja wjeżdżam na parkour, otwierają tą bramkę, nie, żebym wjechała. Oczywiście Franek stanął dęba i pamiętam wtedy powiedzieli, żeby podnieśli dach, bo Sabina na parkour wjeżdża. Także no. Ale Wygrałam wtedy, no. Wygrałam 3-dniowe zawody i złamałam palec wtedy. To wtedy pewnie przez te wzdęcia konia. Tak. I właśnie dlatego też mi palec złamał. Poszłam z nim na spacer, a on dęba stanął i wyrwał mi palca. No i do dzisiaj mam pamiątkę po moim Golden Wind. Czyli taki koń musi mieć odpowiednią dietę, tak? Tak, no. Koń ma dietę. Dokładnie.
Śniadanie, obiad, kolacja, je owiec, no i tam się dosypuje witaminki jakieś, no i też marchew, wiesz, pomiędzy też jeszcze siano, tak, to siano to powinien mieć ciągle. Zależy potem też, czy ten koń właśnie chodzi zawody, czy nie, jak dużo ma ruchu i to już wszystko później, no tak jak człowiek też. Znaczy nie wiem, ja owsa nie jem. A ja lubię. A, smacznego. Dzięki. No. Czy konno może jeździć każdy? Tak. Tak. No, pewnie. Jak ktoś się nie boi. Nawet jest hipoterapia. Słyszałeś coś takiego? To jest... Ja słyszałem o hipnoterapii, bo sam robię teraz kurs. Co to? Hipnoza, coś tam. Spać chciałam powiedzieć. Coś takiego. Coś takiego. No a hipoterapia to jest tak, że dzieci, ludzie, którzy są tak troszkę chorzy właśnie, siadają na tego konia i tam różne ćwiczenia robią, nie? Wiesz, koń sobie idzie, to musi być taki bardzo spokojny koń, któremu nic nie przeszkadza. No i tam się kładą na tym koniu, jakieś takie rozciągania się robi, no i tak godzinki czy pół godzinki. Ujarany koń musi być taki, no, taki dokładnie. wychillowany. Taki ujarany koń se idzie i tak, no, i tak se leczy ludzi. Bob Marley. Z dreadami. A widziałaś kiedyś konia z dreadami? Nie, nigdy. Chyba że miał bardzo brudny ogon. W sumie to się tak same dready zrobiły. No. To tak, no ale to trzeba było rozczesywać. Wtedy się wyrwało pół ogona. A jakie takie, powiedzmy, umiejętności musi mieć osoba, która by chciała jeździć konno? Czy nie ma takich? To też jak... Nie ma. Po prostu to tego się nauczysz. Tylko chęć. Tak, chęć. No, dokładnie. Każdy może jeździć konno. Mhm. No, także to jest fajne akurat. Tylko się nie bać, bo koń czuje, jak ktoś się boi. Naprawdę? No. Wtedy koń cię próbuje, mam wrażenie. No tak, no jak się boisz, no to nie podejdziesz już wtedy, po prostu, bo ci nie pozwoli. Musisz być odważny, stanowczy i tyle. Gdyby koń o swej sile wiedział, nikt by na nim nie siedział. No. Smart. Yep. A powiedz mi, czy koń ci może zrobić jakąś krzywdę? Oczywiście. Nie wiem, ugryźć, Tak. zdeptać i... Mieliśmy takiego wrednego konia w stajni i on odgryzł ucho stróżowi, no. Bo ten stróż musiał... Czyli są mięsożerne, nie tylko owiec. I roślinki. Ale koń jest mądry, bo nie zje nic, co jest trujące. No, mądralki takie, słodkie. Ale no, ten koń wtedy był taki wredny i powiem ci szczerze, że oni go na rzeź oddali. Ale potem go z tej rzeźni ktoś odkupił, bo ten koń miał właśnie bardzo dobry papier i był skoczny bardzo. Ale że nikt nie potrafił sobie z nim poradzić, to po prostu, wiesz, go oddali, no. A nie ma jakiegoś takiego końskiego behawiorysty, czy jak to się tam Są, nazywa? oczywiście, że tak? są, no, są. Nawet ostatnio jechałam autostradą i widziałam Zorch-Parden, czy coś takiego było, no i chyba właśnie tam taki ładny konik był, chyba się zajmowali właśnie czymś takim, jakiś zaklinacz koni. Widziałeś ten film? Boże, jak ja płakałam. Chyba kiedyś widziałem. Zaklinacz kojarzę, koni, ale... no. O Jezu, mój ulubiony film, chyba sobie go zobaczę normalnie jeszcze raz. Ale co ja mówiłam? O koniach. Tak, ciągle. Nie pamiętam. Wiesz co? A, no właśnie, Faktor. Tak, o tym koniu opowiadałam. I on właśnie, chciałam jeszcze powiedzieć, że on kopał jak krowa. On kopał tylnymi nogami do przodu. Tak, no, że jak się do niego podchodziło, to od razu dostawałaś buta. Właśnie mówiliśmy, czy koń może ci zrobić krzywdę. Także oj, tak, może ci zrobić, no. A byłaś Jak jest kiedyś koń świadkiem wredny? jakiejś takiej tragedii kiedyś? No na zawodach sama też miałam wypadek z koniem. Ten palec, czy coś jeszcze? Coś jeszcze. Przepadłyśmy. Zrobiłam salto z koniem i nie mogłam oddychać wtedy, no. Bo to była taka wariatka, ta klacz. I już przejechałam cały parkour właśnie. Ostatnia przeszkoda. Przeskoczyłam. I były takie, no po prostu koniec padoku tego parkouru.
Wiesz, to jest taki kwadrat, no nie? No i jakby ta ostatnia przeszkoda była ustawiona w kierunku tego żywopłotu, ale tam w tym żywopłocie jeszcze były takie ukryte, taki płot po prostu z metalu. I ona, Jezu, myśmy się nie zgrały. Ja nawet nie wiem, jak to było, bo to wszystko było strasznie szybko. Galopujemy, ja chciałam w lewo, ona jakoś w prawo, nie zgrałyśmy się i ona w ten płot chciała wlecieć, ale nie widziała tam właśnie tego metalowego płotu i się zahaczyła nogami. No i żeśmy zrobiły takie salto i właśnie wtedy no koń się pozbierał, wiesz, gdzieś tam uciekła, a Jezu, ja nie mogłam oddychać. Wstałam gdzieś tam, ale zaraz mnie poklepali po plecach, wiesz, wszyscy się zlecieli. To było takie szybkie, wow, i patrzę nagle, tyle ludzi nade mną, mówię, o co chodzi. No ale na szczęście nic mi się nie stało i później pojechałam jeszcze jeden konkurs i chyba byłam trzecia. Ale jest też taka ochrona właśnie, że jeździ się w takiej kamizelce, no nie, ochronnej. Że na przykład właśnie jak spadniesz czy coś, to teraz już są takie nowości, że nawet poduszka ci się tu jakaś wystrzela i cię tak chroni jak w aucie. A były przypadki, że koń kogoś zmiażdżył, powiedzmy? Czy spadł na kogoś? No. Albo na przykład jednej dziewczynie się zaklinowała noga w strzemieniu. Wiesz, co to strzemienie? I koń galopował, a ona, wiesz, na ziemi. I ją ciągnął tak ze sobą. No i ją ciągnął, no. Jak na westernie trochę. Pomiędzy nogami, tam odio, masakra, no. Dlatego są też takie strzemiona z takimi gumeczkami, że jak coś, to ono się odpina i noga jest luźna. W nartach takie coś. ochronne, no, takie security. Tak, no. A czy masz jakieś jeszcze marzenia związane z jazdą konną? Oczywiście. Chciałabym bardzo jeździć konno i brać udział w zawodach, ale to nie jest takie proste. No ale gdzieś tam mam plan i postaram się go zrealizować. No co ma być, to będzie. Okej. Na razie Kiedyś byś chciała swojego konia mieć? bardzo. Jak na razie to tylko szukam tak współdzierżawy, bo wiesz, tutaj w Holandii jest bardzo dużo koni. I ja tak właśnie szukam gdzieś tam na Facebooku, na tych stronach. Ostatnio znalazłam właśnie konia, ale to też jest to, że czas. Musisz mieć dużo czasu, żeby do tej stajni pojechać. Wiesz, to trzeba poświęcić 3-4 godziny. Wiesz, godzina samego jeżdżenia, wyczyścić tego konia. To wszystko trwa, nie? Ale to jest mega fajne i przyjemne. Jak ktoś lubi, to naprawdę to tak odpręża. O, to jest regeneracja też. Tak, moja na przykład. Ja bym się bardzo zregenerowała. Także niedługo zobaczycie mnie na koniu. A miałeś w ogóle jakiegoś swojego ulubionego konia? Tak, Franek. Franek to był mój ziomeczek. Kocham Franka. Franciu. Franek, potem Franka sprzedali. Nawet nie wiem, czy jeszcze żyje. Aż się dowiem. Dowiedz się. No. Oj, przepraszam. Dobra. To może teraz przejdźmy do twojej pracy zawodowej, bo mówię, że też możemy o tym porozmawiać. Tak, pewnie, No. Ja się nie wstydzę. No nie ma czym się wstydzić. W sumie, nie. No właśnie, to co robisz? Sprzątam. Sprzątasz. Gdzie sprzątasz? Co sprzątasz? Sprzątam w fabryce z kurczakami. Tam po prostu z mięsem. Powiedzmy, z mięsem, tak? Tylko że ja tam w ogóle na dół nie wchodzę. Jakby jestem tylko u góry na kantynie. I robię pranie, robię też... Czyli nie musisz piór sprzątać? Nie muszę piór sprzątać, tak. Nie muszę piór sprzątać. Sprzątam... Robię pranie, robię jedzenie, sprzątam, nie wiem, stoły, wiesz, po pauzie, na przykład jak ktoś ubrudzi, nie? Z kurczaka. Myję podłogę. Komuś stripsy wypadną. Dokładam papieru. Tak. Ale mamy co środę kurczaki właśnie i ja te kurczaki smażę. No i są lekker, pyszne są. Lekker, z panierką taką z KFC robisz? Tak, prawie. Mam takie oryginalne. A pracujesz tam przez jakąś firmę zewnętrzną, czy bezpośrednio? Nie, bezpośrednio. Okay, bezpośrednio. Okay. I w sumie na pół etatu. Z racji tego, że mam dziecko, to nie mogłam jakby podjąć się pracy full time. Ale też tak właśnie sobie dorabiam. Dorabiasz sobie gdzie indziej, tak? Tak, No.
I co robisz? No i właśnie Czy też mam nacisnąć guzik? to samo, nie? Tylko, że... Też sprzątasz, okej. Tak, no. Tylko, że prywatnie, o. U ludzi. No, okej. ale ci ludzie mega mnie lubią i jak mówię, że jadę na wakacje, to są mega smutni. O nie, jamer. Jamer będzie brudno. Jamer. No. No i co? Ogólnie to próbowałam gdzieś tam swoich sił w branży beauty. Wiesz, zrobiłam 2 szkolenia i robiłam rzęsy. Mhm. Robiłam rzęsy, ale gdzieś to nie jest moja... To nie jest ja muszę się ruszać, wiesz? Ja wolę iść posprzątać, niż właśnie kleić te rzęsy, no nie? No To jest zbyt monotonne. Tak. Takie jakby, tak? Siedzisz i wiesz, zbyt monotonne dla mnie. Nie ruszasz się w ogóle, a ja muszę się ruszać. Zresztą chyba ten rynek tych takich osób, które robią rzęsy, czy jakieś tam inne takie zabiegi, to jest strasznie dużo tego jest. Już teraz tak, no to Bo prawda. ja pamiętam jeszcze, jak ta grupa na Facebooku, wtedy to się nazywało Modeling w Holandii, to jeszcze jak ja to prowadziłem. A to już się nie nazywa tak? Teraz ja chyba jakoś inaczej, to Nikola to przejęła po A, mnie okej. i tam się zmieniła nazwa na Okej. jakąś, nie wiem, nie jestem już członkiem, więc nie wiem. W każdym razie, no tam co chwilę były jakieś ogłoszenia, Tak, na te rzęsy. które czy ja coś. musiałem blokować, no bo to nie było jakby, wiesz, ideą tej grupy, żeby tam się reklamować. Rozumiem. No, pewnie. Ale było strasznie dużo tego. Tak, tego ogólnie dużo jest, ale jak ktoś robi, wiesz, każdy znajdzie swojego klienta, tak się to mówi? Mhm. No, więc tak, wiesz, ja miałam klientki, to nie było tak, że ja robiłam to jakoś, nie wiem, źle czy coś, tylko, że po prostu to mnie nie kręciło. No nie. I ja właśnie wolę iść posprzątać sobie i tyle. I mam praktycznie takie same pieniądze. Czy do sprzątania jest potrzebna jakaś, nie wiem, kurs? Nope. No, trzeba po prostu dobrze sprzątać? Nope. Po prostu dobrze. Chociaż są też chyba, znaczy tak, są dziewczyny, które nie sprzątają dobrze, no. I są takie niechlujne. Więc trzeba po prostu... Co trzeba? Mogę tak powiedzieć? Nie mogę tak chyba powiedzieć, żeby być zorganizowanym? Nie. Bardziej... Nie wiem. Niczego chyba nie potrzebujesz, tylko po prostu musisz widzieć brud. No. Już teraz ci tu patrzę. Musisz być zaangażowana i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Właśnie. O. Już chyba mi brakuje słów. Możemy zrobić teraz przerwę, chyba że chciałabyś coś jeszcze dodać do tej części pierwszej, która teraz miała miejsce, odnośnie twojego hobby, jednego, drugiego, trzeciego. Ewentualnie czy chciałabyś coś dodać odnośnie twojej pracy, bo przejdziemy sobie do części drugiej za chwilę. Okej. Nie wiem, chyba nie chciałabym nic dodać. Pewno może mi się przypomni już po. To wtedy napiszesz w komentarzu. Wtedy napiszę w komentarzu, Okej. że chciałam coś dodać, ale jak na razie to nie, nic nie przychodzi mi do głowy. Dobra, to my zrobimy sekundę przerwy i zaraz wracamy. No, wracając po chwili przerwy, jeszcze wyniknął jeden temat, że twoja siostra podobno miała wypadek konny. Tak, więc tak, opowiedz jeszcze, zanim przejdziemy do części drugiej. Przypadki, które widziałam, przy których byłam na własne oczy, to właśnie tak moja siostra wpadła pod konia galopującego na ląży, bo ja konia lążowałam. To znaczy, że tak... Jaśniej proszę. Po polsku. Lążować konia. To znaczy, że koń jakby w kółko biega na takiej ląży, na długim uwiązie. Wiesz, co to uwiąz? Sznurek, powiedzmy. No i tak koń właśnie, lążujesz konia i on tak w kółko A biega. po co się go lążuje? No na przykład jak nie chce ci się jeździć czasem. Są też takie... albo Czyli to koń... jest takie wzięcie konia na spacer jakby? Tak, no, Okej. żeby się wybiegał, tak. Są też na przykład karuzele dla koni. Wstawiasz konia do karuzeli. A są takie kółka jak dla chomika? Nie, Tak sobie koń w tym... to jest właśnie karuzela. Aha, okej. No i koń tam sobie, są 3 poziomy właśnie, stęp, kółz, galop. No i koń sobie tam pracuje, nie? Na przykład jak ktoś nie ma czasu albo koń ma za dużo energii, to na przykład niektóre konie są tak energiczne, że potrzebują 2 treningi dziennie. Więc na przykład rano idzie na lążę, a po południu idzie pracować pod siodłem. Wróćmy do twojej siostry. Tak, i ja właśnie wtedy lążowałam tego konia.
I mojej siostrze zachciało się siku, a ona stała ze mną w tym kółku. No nie, wiesz, a to nie jest jakieś super duże kółko, więc ona wybiegła i nie zdążyła, koń już zrobił kółko i ona jakby nie zdążyła przebiec, no i ten koń po niej przegalopował. Jezus, jak ja to zobaczyłam, ona wszystko z piasku, w zębach miała pełno piasku, zaczęła pluć tym piaskiem. Ja mówię, Boże, czy ona ma zęby w ogóle jeszcze? Masakra. A ile no. miała siostra lat wtedy? Jezus, 4? Nie, 6? Tak? No to no dobra, 6, no coś takiego. 6 lat. Ale nic się nie stało. Nie, ma zęby. Ma zęby. Może jeszcze myleczaki były wtedy. Mama nie widziała. A wie? Wie. No, przyznałyśmy się. Z No, trzeba wypadkami. uważać. Było trochę tych wypadków. Było. Nawet jedna dziewczyna, Sylwia, złamała obojczyk na zawodach. No. A co, spadła z konia? No, spadła jakoś tak niefortunnie. Są też tacy ludzie, którzy jak spadną, to zawsze sobie coś złamią. Mówię jak po śląsku. Se. Ślązaczka. No, a są tacy, którzy spadają na 4 łapy, że tak powiem. No, No dobrze, takich upadków życzymy. tak, Czy w dokładnie. ogóle nie życzymy, żeby Nie, no nie ktokolwiek życzymy. upadał. No. Dokładnie, no to nie. Trzeba się wgryźć w tego konia i nie spadać. Dokładnie, trzymać się go tymi nogami Tak, mocno. za te dredy. Dokładnie. Ale dlatego też mam takie silne nogi, nie? Jak się, trzymałam się mocno. A bez siodła możesz jeździć, tak? Tak, no na oklep się to mówi. Jakie ty miny walisz. Dobrze, że kamera będzie na ciebie. Dobra. Przechodzimy do części drugiej? Czy jeszcze coś masz? Boję się tej części drugiej. Nie, no nie ma się czego bać. Czy mam coś jeszcze do dodania? Nie. Dobra. W takim razie część druga. Wiesz, na czym polega? Nie. To są pytania, na które możesz odpowiedzieć jednym słowem, ale możesz się rozwinąć. To już zależy od ciebie. Okej, i masz tak zawsze? Robisz taką część drugą? Tak. A to ja nie dooglądałam do końca twoich podcastów. Jeszcze się przyznajesz. Nie przygotowałam się. No widzisz, to tak. Ale to- Przepraszam. Wybaczam, to może nawet lepiej, bo nie bierzesz znało tych pytań. A one są praktycznie zawsze te same. O nie, mogłam się przygotować. Cholera. No, te pytania mają na celu to, żeby widzowie bądź słuchacze poznali cię lepiej, ale z tej takiej innej O Tio. strony. Tio. Przynajmniej tej, o której nie mówiłaś. A miałam mówić coś? Nie, dlatego dopytam teraz. To ja się jeszcze szybko napiję. No, pipi. Okej. No, to let's go. Tych pytań jest tutaj, ja wiem, No tak ze 100 widzę. z 50. Może część ominę. Nie Panie musimy Boże. wszystkich. Też mamy dobry czas, więc może przelecimy Help wszystkie. me, okej, dobra. No jestem odważna No. chyba. Co cię motywuje każdego dnia? Jakby jeszcze się za długo zastanawiała nad jakimś pytaniem, to ja to będę ciął później. Dobra, okej. Jezus. Chciałam powiedzieć życie. Życie. Życie cię motywuje. Moje dziecko. Okej. Dobra. No mogą cię konie też motywować. No tak, ale nie jeżdżę na nich. Wiesz, o co Kurczaki chodzi? cię mogą motywować, No żeby way. posprzątać. Siłownia. Siłownia, no dużo jest rzeczy. No. Dobra. Next one. Jakie jest twoje największe marzenie? Mieć swojego konia. Mhm. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? I czy w ogóle masz takie? Lubię góry, Zakopane. Tam lubię być. Tam. Tatry, tak? Tak, no. A kiedy ostatnio byłaś? Oj, dawno. Z rodziną. I miło to wspominam. Także Ja też powiem ci zawsze, już chyba nawet jakiś na podcaście mówiłem, że jak jadę do Polski, to obowiązkowym punktem jest... Ja z Radomia jestem, to ani góry, ani morze. ani może. No, ale lubię pojechać w góry, bo ten holenderski krajobraz mi się na tyle już, wiesz... Znudził. Jest opatrzył, prosty, jest tak. płasko tutaj, Płasko. że... Dokładnie. w A ja góry- w kocham góry też jadę. oscypki. Mniam. Kocham oscypki z żurawiną na ciepło. Muszę jechać No w góry. tutaj ciężko jest. Ale za niedługo lecimy do Turcji, tam też są góry. Ale oscypków nie ma. No nie. Ale może jakieś lokalne mają. Może. Zobaczymy. Dobra, następne pytanie. Może ci się wydać dziwne. Kim jesteś? Sobą. Dobrze.
A co uważasz za swoje największe osiągnięcie w życiu? Tak, to chyba te sportowe. To były takie moje największe i najwięcej dla mnie znaczą. Z Frankiem, moim Windem. No dobra, teraz bardziej kreatywne pytanie. To nie dla mnie. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by ona miała tytuł? Labirynt. Dlaczego? No bo tak ciągle Bo takie pokręcone wszystko? takie pokręcone, no. Moje życie jest trochę... nie jest tak, wiesz, stabilnie. Zawsze się coś dzieje po prostu. Naprawdę. To jest wow. Czy Sabina ma jakieś rytuały, techniki lub sposoby, które pomagają jej być zmotywowaną i produktywną każdego dnia? No to na pewno ta siłownia rano. To jest taki To mój... tak na rozgrzewkę, tak? To tak na rozgrzewkę. A czy masz takie dni, że nie chce ci się na tą siłownię iść? Mam, no. Teraz tak miałam w tym tygodniu. Totalnie czułam się zmęczona bardzo. I nie chodziłam. No tak czułam. Słuchaj swojego ciała. No i posłuchałam. I dzisiaj byłam pierwszy raz w sumie. 5 dni chyba nie byłam na siłowni. I też staram się medytować. Zaczynam może. Wiesz, tak skupić się i pomyśleć w ciszy o tym, czego chcę. Skupić się na swoich celach. Chcesz fajną książkę? No, chcę. Bardzo. W którymś podcaście pokazywałem. Znaczy, ja ci jej nie pożyczę, bo jeszcze ją czytam, ale Widzę. możesz sobie ją Jak się nazywa? nabyć. Okej. Kontrola umysłu. Kontrola umysłu metodą Silwy. I to jest słyszałam coś. to jest ta książka wyszła gdzieś w latach 70. I to miliony osób na całym świecie to praktykuje. W Polsce jest 13 bodajże osób, które są trenerami tej metody. Okej. Więc na YouTubie możesz nawet ich spotkać. Bożena Lewicka, Agnieszka Pilarczyk i tak dalej. No, to jest taki, to jest generalnie, to nie jest o medytacji takiej, jaką przeważnie kojarzymy. Jakiś tam Zen, Tybet i tak dalej i mnisi w tych piżamach pomarańczowych. Chciałam powiedzieć szatach. Tylko to jest o medytacji dynamicznej. To medytujesz i tworzysz sobie wizualizację w głowie. To jest ekstra. I tu jest też o różnych częstotliwościach fal mózgowych. O, wibracje i w ogóle, Tak, no że nie? musisz, żeby wejść w tą dobrą wibrację. Tą medytację, musisz zastosować pewne techniki, żeby wejść w tę niższą fazę fal umysłu, ale my naturalnie 2 razy dziennie na tych falach jesteśmy po przebudzeniu i przed zaśnięciem. Więc no. Ale powiem ci, że ja to jestem właśnie takim myślicielem, że ja czasem po prostu myślę o czymś, o czym nie chcę, ale ja dalej o tym myślę. Każdy tak Jeny, no to mnie tak męczy właśnie. Każdy ma taką pralkę w głowie. Tak, no. Ale totalnie ja to... I jeszcze taką ciekawostkę chyba wczoraj wyczytałem, że 70% naszych dziennych myśli to w kółko jest to samo. No. I przeciętna osoba ma od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy myśli w ciągu jednego dnia. Wow. No, ciekawe. Ale powiem ci, że chciałabym właśnie bardzo czasem tak zresetować tą głowę i mówię, no nie myśl rzecz, no i dalej myśli, no i tu i to się bije. No, ciężko. Ciężko. Ale można. Można, nie? I powiem ci, że tylko, że to trzeba naprawdę trochę poświęcić. To nie jest tak, że przeczytasz tą książkę, tylko tam jest Pewnie dużo, nie jest taka łatwa, nie? Jest łatwa, tak? ale jest dużo praktyki, którą musisz przejść. Bo sam pierwszy rozdział musisz wykonywać, jeżeli chcesz go wykonywać tak rzetelnie, no ja przeskoczyłem troszeczkę, to pierwszy rozdział musisz wykonywać przez 7 tygodni. Wow! Ej, to fajne, ale to musi działać wtedy. Generalnie to polega na tym, że tak w skrócie ci powiem. On zaleca wersję leżącą, ale ja mam z tym problem, że ja usypiam szybko. Okej. Jest też opcja z wersją siedzącą, czyli powiedzmy siedzisz tak, wybierasz jakiś punkt, na razie z otwartymi oczami, wybierasz jakiś punkt, tak mniej więcej pod kątem 45 stopni w górę, Okej. na suficie, na ścianie gdzieś tam, no i patrzysz się w ten punkt.
Patrzysz, dopóki ci oczy nie zmęczą i nie zamkniesz tych oczu. Ojej. I później, jak już zamkniesz oczy, też tak zostawiasz oczy mniej więcej pod kątem tak 45 w górę stopni. Ale właśnie, jak jesteś początkująca, to jest taka technika, żeby zacząć odliczać od 100 do 0, czyli odliczasz wstecz. Ma to na celu to, że jakbyś liczyła normalnie, to zaraz twój umysł znudzi się, bo to jest, za łatwe. to jest rzecz, którą robisz już nawykowo i Automatycznie, zaczniesz tak. po prostu o czymś innym myśleć. A jak odliczasz wstecz, to jesteś skupiona na tym liczeniu. No, to prawda. I to musisz praktykować przez 10 dni, później schodzisz od 50 do 1 i później 25 do 1, później 10 do 1 i chyba później od 5 do 1 liczysz. I co to ma na celu? I wtedy wchodzisz w te fale alfa. Czyli obniżasz te jakby fale. My na co dzień funkcjonujemy na falach mózgowych beta. A żeby wejść właśnie w te fale alfa, no to trzeba troszeczkę je popracować. Troszeczkę trzeba się wyciszyć i wejść tak do środka. Czyli dlatego to jest tak, zanim uśniemy i zaraz po przebudzeniu. To jeszcze jest, wtedy funkcjonujemy przez pewien czas na tych falach alfa. Okej. I Czyli na tych one są, falach powiedzmy, alfa jest więcej możliwości. Taka ciekawostka, dzieci do 7 albo 8 roku życia, one cały czas funkcjonują na falach alfa. Dopiero później wchodzą na falę beta. Dlatego dzieci się szybko uczą, są takie radosne i nie widzą tego całego gówna. Właśnie. No. Ale da się to zrobić, żeby po prostu na tę falę wskoczyć. Tak. I są różne techniki, które ci pomagają, na przykład, żeby sobie coś przypomnieć. Też są takie skróty klawiszowe, że możesz sobie z palcami zrobić różne chwyty i jakby zaprogramować umysł, żeby szybciej wchodził w ten stan alfa, jak powiedzmy coś chcesz sobie przypomnieć albo czegoś się nauczyć. Jest też opcja, której jeszcze nie praktykowałem, nie sprawdzałem, żeby móc zapamiętywać swoje sny. No, sporo tego jest. Ekstra. Kurde, ciekawi masz mnie. na YouTubie dużo filmów na temat tej metody Silwy. Tego jest, więc możesz sobie przeczytać. No to teraz mnie zaciekawiłeś bardzo. Na pewno to zrobię. Słuchaj, w niektórych szkołach na świecie uczą tej metody. No właśnie. W szkołach powinni uczyć nawet chyba Są w Polsce nawet warsztaty dla dzieci, żeby im się w szkole lepiej uczyło i przyswajało wiedzę. Wow, więc to jest naprawdę, to nie jest jakieś magia albo, nie wiem, okultyzm, tylko po prostu szamanizm. Mniej się o tym mówi, nie? A już teraz coraz więcej, No, to tak. No, to tak troszeczkę zeszliśmy. Zeszliśmy troszkę, ale bardzo ciekawe. Ale jestem chyba taką pierwszą twoim gościem z ludzi, bo jak patrzyłam na wcześniejsze podcasty twoje, to w ogóle nie znam tych ludzi. Twarzy nie kojarzę. I ja też. Skąd ty ich wziąłeś? Z tych ludzi, którzy byli u mnie na podcaście, to znałem tylko Anię Lipińską, bo kiedyś też jej zdjęcia robiłem, takie powiedzmy studyjne. A tak to wszyscy, cała reszta, to są ludzie, którzy albo się sami do mnie odezwali, albo ja się do nich odezwałem. Z Krzyśkiem Kędziorem to już drugi podcast nagrałem. On tam 11 książek napisał. Ostatnio był tydzień chyba temu, czy 2 tygodnie temu, bo zaczął pisać kolejną książkę. Ale wena. Porno-patopoetyka. Wow. O porno w jego życiu, o patologii w jego życiu i o poetyce w jego życiu. To ekstra. To ten podcast się pojawi tam chyba za... Aż powiem. Znaczy na pewno się pojawi przed naszym podcastem, który... A to tak. Czyli już jest dostępny ten podcast na kanale, więc zachęcam do zerknięcia, a ten 7 sierpnia będzie. Okej. Bo ten, co my teraz nagrywamy, będzie dopiero... Dio, nigdy. 4 września. O wow, no to widzisz. No. A myślałam, że sklecisz coś na moje urodziny. Nie no, żartuję, to za szybko. Na kiedy? No na 1 sierpnia. O stara, to nawet jakbym chciał, to się nie wyrobię. Dobra, tak myślałam, ale po prostu chciałam powiedzieć, kiedy mam urodziny. Okej, to wszystko najlepsze. Dzięks. No nie. To na rozpoczęcie roku szkolnego należy dostać.
Cholera, to nie ta celebracja. Dobra, wracając do tematu. Jakie słowo denerwuje cię najbardziej? Nie wiem, o matko. Może być i holenderskie, polskie, jakie tam... Chyba żadne słowo. Jakie słowo mnie... Konstantynopolitań czy Kiewiczówna? Okej. Nie no, żartuję. Ale nie ma takiego słowa, które mnie denerwuje chyba. Chyba, że ja po prostu później pewnie mi się przypomni, jakie słowo mnie denerwuje. Ale żadne, okej? Okej. A jakie są twoje ulubione filmy? Ja lubię dokumentalne. Jakie dokładnie? A ty, ja wiedziałam. Dokumentalny. Nie pamiętam teraz tytułu. Ale dobrze, ułatwię ci tok rozumowania. Jaka dziedzina tych filmów dokumentalnych? Czy to są filmy dokumentalne o zwierzętach, czy o ludziach? O ludziach, o zabójstwach, o takich różnych, takie detektywistyczne. Takie historie z życia wzięte. Takie na faktach. Na faktach właśnie, tak. Okay. To miałam powiedzieć, na Dobra. faktach. Powiedz, w jaki sposób najczęściej marnujesz swój czas? No, siedzę na telefonie. Albo przed. To jest marnowanie czasu, no. TikTok, Facebook czy Instagram? No, TikTok strasznie wciąga. Nie wiem, nie mam. Ale Ja mówiłem ci, dinozaurem. znaczy, marnuję czas, jak tak, jak tak wiesz, oglądam i przeglądam, ale jak już na przykład nagrywam jakiegoś TikToka, to już nie marnuję tego czasu. Aha, to już jest kreatywność wtedy. Cholera. No, to już jest wtedy aktorstwo. Tak jest. Netflix? Nie no, ale chciałabym wziąć udział w jakimś serialu. Serio. Lubię przeaktorzyć. Tutaj kogoś z TVN-u czy z Polsatu zapraszamy do kontaktu. Tak. Kurczę, ale w Holandii to bym musiała po holendersku się bardziej nauczyć i... Kto wie, może coś tu będą kręcili w Holandii. No, może. No. Zobaczymy. Gdzieś tam się wbije, spróbuję. Powiedz mi, jak wyglądałby twój idealny weekend? Nie no, już chciałam powiedzieć, że znowu na koniach. Już zostaw tego biednego konia, wymyśl coś innego. Koń też musi odpocząć. Mój idealny weekend? A sama czy z kimś? A to już jak sobie życzysz. No to jakbym tak miała odpocząć sobie, to chciałabym sobie pojechać do jakiegoś spa, nie, to takie oklepane. Kurczę, mój idealny weekend? No chyba tylko w stajni. Na sianie. Na sianie. Okej. Tak, na sianie. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Na jedzenie. Dla siebie czy dla konia? Dla siebie i konia. Nie, no nie mam konia. Ale dla siebie i syna. No to chyba tak. No jedzenie jest bardzo drogie. W ogóle owoce są droższe niż słodycze. Co nie? No i wydaje Co nie też... zmienia faktu, że słodycze to tak. No, Lepiej warzywa i owoce. tak. No i na siebie też wydaje pieniądze. No i teraz na długi. No, na siebie paznokcie. Teraz już rzęs nie robię na razie. Zauważyłeś, że nie mam rzęs? Nie, pewnie nie. Znaczy swoje mam. A, no właśnie tak patrzę. Swoje mam, Tych pożyczonych nie ma. Takie proste i w dół rosną. Tych pożyczonych nie mam, bo moja stylistka się wyprowadziła do Polski. Wracaj. Nie no, żartuję. Żyj sobie szczęśliwie. Ja będę bez rzęs. Tak. No dobrze. A co jest twoją największą słabością? Spowiadaj się. Moją słabością. Największa twoja słabość. No to jest... To są te słodycze chyba. Lubię sobie zjeść czekoladkę. Zawsze tańsza niż owoce. Cholera. Wyszło. No. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Szczerość.
Tak. Szczerość i to, że mogę komuś zaufać. A ciężko mi z tym ufaniem. Ale staram się. Jaki jest twój typ osobowości? Trudne są te pytania. Ale to nikt nie mówi, że będzie łatwo. Są jeszcze trudniejsze, spokojnie, dopiero się rozkręcamy. Emi, chcesz się zamienić? Ja wiem, że ona byłaby to bardziej... Możesz użyć rozgadana siostry niż jako ja. koła ratunkowego, jak nie wiesz, O! jak na jakieś pytanie odpowiedzieć. Typ osobowości... Mogę powiedzieć... Nie mogę chyba tak powiedzieć. Jeju, ja się teraz czuję trochę niemądra, ale to, że ktoś jest energiczny i taki kreatywny, że ktoś lubi coś robić po prostu, a nie siedzi i nic nie robi. O, Okej. tak. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Makaron ze szpinakiem. Nie wiem. Krewetki kocham bardzo. Owoce morza ogólnie. Mhm. To jest moje ulubione. Dobrze. Małże. Jeśli nie miałabyś nic do stracenia, co byś zrobiła? Jeśli nie miałabym nic do stracenia, co bym zrobiła? Kupiłabym konia. No. Ale... No, też. To powtórz, bo tego nie było słychać. Wyjechałabym gdzieś daleko. Do Włoch. Do Włoch albo do Hiszpanii. To są moje ulubione kraje. Tak, wyjechałabym. Co jest największym wyzwaniem, przed którym aktualnie stoisz? Nie mogę tego powiedzieć. Ale masz takie? Mam. Okej. A jakie jest najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa? Jazda konno. Jezu. Jeszcze coś powiem, czekaj. W sumie to nie było może najlepsze, ale śmieszne. Jak wrzucaliśmy kamienie do auta przez taką otwartą szybę z moim kuzynem dziadkowi, tam wrzucaliśmy kamienie. To jest ekstra. Dziaduś się ucieszył bardzo? Oj, dziadek był zły. Łukasz, pozdrawiam. A To był twój pomysł. Musieliście później sprzątać, czy dziadek sam posprzątał? Uciekliśmy. Czy masz jakieś nawyki, które chciałabyś zmienić? Być bardziej zorganizowana może. Tak. Bardziej zorganizowana. Nie taka roztrzepana, bo ja tak wszędzie chodzę i szukam kluczy albo słuchawek. Okej. Tak. Czy w swoim życiu robisz to, co zawsze chciałaś robić? Nie jeszcze. Pracujesz nad tym? Tak. To, czego świat teraz potrzebuje, to? To, czego świat potrzebuje teraz, to... Fajne to pytanie. To nie mów, że konia. No nie chcę tego powiedzieć. To, czego świat teraz potrzebuje, to... Nie wiem, co byś powiedziała. Spokój? No spokoju? No tak, no to prawda. Spokój. Pokój na świecie. Pokój i spokój. Pokój. Do kogo masz całkowite zaufanie i na kim możesz polegać najbardziej? A do mamy swojej. Ulubiona marka ubrań? Kringlop. No, różne marki. Nie skupiasz się na jednej. Nie. Jakie są twoje cele na najbliższy rok? Ugryzę się w język. No Dobra. to jest mój jedyny cel i no... Powiesz za rok. Powiem za rok, dokładnie. Wtedy już będę happy i wszystko zejdzie tak. Czy masz jakieś kompleksy? Mam, no. Moje barki są szerokie. I trochę cera, bo jest taka nieczysta. Nieczysta. Jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Kurczę, czekaj, bo ja sprzedawałam coś tam w stajni.
Jakieś Siano i owies. Ale tak to pracowałam w kasynie też. To chyba była moja pierwsza praca w Polsce. W kasynie. No, Ciekawe. tak. O czym myślisz negatywnie zbyt często? O sobie, o tym, co zrobiłam źle. Ja strasznie analizuję siebie, swoje ruchy. Grzebiesz w przeszłości. Grzebię tak? w przeszłości, tak, bardzo, bardzo. Niedobrze. Nie. No i się z tym męczę właśnie. To zapraszam na hipnozę kiedyś, jak skończę. Serio. Przyjdę. Co sprawia, że twój dzień jest udany? Jakaś miła wiadomość, słowo od osoby mi bliskiej. Mam tutaj na myśli kogoś. Tak, to mój dzień jest wtedy udany i jak mój syn jest szczęśliwy, to też wszyscy są zdrowi, to mój dzień jest udany. Okej. Dobrze. Czy masz jakiś talent, który uważasz, że zmarnowałaś? Dobrze się zastanów. Trochę śpiewałam kiedyś. Co śpiewałaś? A w szkole jakieś tam, śpiewałam też w kościele. To na muzyce to ja śpiewałem w szkole. No w szkole, tak, no. Ale ja na przykład też... W kościele? No, w kościele śpiewałam schola, się to nazywało. Chodziłam na scholę. Trochę grałam na gitarze, na pianinie. Dużo rzeczy robiłam, jak byłam mała, mniejsza. Śpiewałam, no i może gdybym ćwiczyła głos, to bym śpiewała. Lubię sobie pośpiewać. Słucham muzyki dużo właśnie i śpiewam w pracy. No wiesz, Sorry. z teledyskami masz już doświadczenie. Co nie? Tylko, że nie wiem, czy teksty bym pisała. Ja bym No tak to od mogła... tekstów sobie kogoś zatrudnisz. Zatrudnię? Pewnie. No to mogłabym spróbować coś tam zaśpiewać. No. Ściągnąłeś słuchawki dlatego. Jakie są 3 rzeczy, których się nauczyłaś w ostatnim roku? To na pewno dobrze sprawdzać adres, gdzie jadę. O tak, o tak. Nauczyłam się nie ufać tak bardzo ludziom. I no, jak to powiem, to chyba to jest jedno i to samo. Żeby polegać na sobie, no nie? Nie ufać ludziom, polegać bardziej na sobie. Tak, to jest takie jedno. A trzecia... no na pewno się czegoś nauczyłam. No dobra, niech będą 2. Co się dzieje po śmierci? Wow, ciekawe. Nie wiem. Często się nad tym zastanawiam. Właśnie co jest po śmierci? Jest po prostu nic? Oglądałaś czy... mój podcast o śmierci? Nie. Trochę. Tak? Trochę tak, no. On był długi, prawie 2 godziny. A, okej. Prawie 2 godziny, chyba godzina 50 coś. Ale polecam, bo sporo rzeczy ciekawych można się dowiedzieć. Bardziej Okej, pod kątem zobaczę. tego, jak ktoś by chciał umierać w Holandii, jakkolwiek to zabrzmi. Tak, właśnie widziałam, ale że pani no. mówiła, że umierajmy łatwo, czy coś, że łatwiej. I przyjemnie. I tak, przyjemnie, tak, no, tak. dokładnie. Właśnie nie wiem, co jest po śmierci. Ale też było o tym, jak my, powiedzmy, jako rodzina możemy się z tym oswoić, jak pomóc tej Przygotować, osobie. tak. Więc To tam też tam do tego momentu też troszkę dotarłam. taki punkt widzenia z innej strony i dosyć ciekawy, więc polecam. Okej, sprawdzę to. A jak ja widzę to chyba, że nie ma nic, no. Albo Ciemność widzę, w ciemność. sumie wierzę też w to, że jest kilka żyć, nie? się Tak zwana reinkarnacja. no. Tak. Tam się kiedyś, czasem się mówi, że mam déjà vu. To już znaczy, że już tutaj byłeś w innym, może byłeś robakiem albo jakąś mrówką. No, może być. No, ciekawe. A ty co mi powiesz o tym? Co jest po Ja byłem kosmitą. Okej. Albo taką małą mrówką. Dobra. To tyle mam do powiedzenia. Nie wiem. Ale to jest ciekawe pytanie. I można by się tutaj Może jest coś takiego rozgadać. jak reinkarnacja. Wiem, że są jakieś takie nawet medytacje czy hipnozy,
regresyjne, które prowadzą cię tam do poprzedniego życia, ale to też nie wiadomo, czy to po prostu twoja wyobraźnia, czy jakichś tam obrazów nie kreuje. No właśnie, bo też Więc słyszałam, że w poprzednim życiu byliśmy kimś i właśnie na przykład, bo czasem zadajesz sobie pytanie, czemu jest tak, a nie inaczej? Bo musisz doświadczyć, albo może w innym życiu przyszło ci coś łatwo, a teraz jest na odwrót, no nie? Tak. Bo to ta karma wraca. No nie właśnie, że karma, tylko że karma to swoją drogą. Ale właśnie, że musisz czegoś doświadczyć, bo w poprzednim życiu tego nie doświadczyłeś i teraz doświadczasz to. Tak słyszałam właśnie. Dobra, no. Być może, nie wiem. Nie interesowałem się tym Nie tematem wiem, za bardzo jakoś, myślałam, wiesz? że może słyszałeś, okej. Nie. Dobra. Co było twoją największą porażką i co z tego wyniosłaś? No nie mogę tego powiedzieć. Ale powiem coś. Jak patrzy na mnie. Nie mogę tego powiedzieć, bo byłabym złym człowiekiem, gdybym to powiedziała. Inna moja porażka. Mogę użyć koła ratunkowego? Możesz. Znasz jakąś moją porażkę? Powiedz. Nie. Nie mam porażek. Brawo! Okej. Następne. Czym jest dla ciebie prawdziwa kobiecość? Prawdziwa kobiecość, naturalność, mądrość, no, dbanie o siebie. Dobra. Co najbardziej cenisz w swojej obecnej sytuacji? Za co cenię, za co jestem wdzięczna, tak? W swojej obecnej sytuacji. Za to, że jestem zdrowa i że nie mam żadnych problemów zdrowotnych i że moje dziecko jest zdrowe i moja rodzina cała, tak. To cenię bardzo. Co jazda konna dała ci w życiu? Na pewno fan i nauczyła mnie trochę pokory, tak. Co jazda konna jeszcze mi dała? No, radzenie sobie ze stresem na przykład, bo miałam też stres, zanim wjechałam na parkour. No, tyle. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Pomidor. Pomidor. Jakie było najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłaś w życiu? Chyba jeszcze w takim nie byłam. Przede mną jest. Jaki jest twój największy lęk? Czego ja się boję? O Jezu, niczego. Nie wiem, pająków się nie boisz? O tak, no, mam, tak. Ale trafiłeś, widzisz? Ale tutaj jest tak, że się mózg wyłącza normalnie, jak ty zadajesz to pytanie. Naprawdę. Serio, jakbym siedziała obok, to bym pewno odpowiadała pierwsza, wiesz jak? A teraz jest ciężko. No, pająki, strasznie się boję. No, boję się. Są też takie, już teraz troszkę bardziej, tego się też nauczyłam. Widzisz, że tak sobie, dobra, pajączek, wypuszczę cię, idź sobie, nie? Ale jak taki wielki jakiś pająk z takimi włosami, o Jezu, nienawidzę, no. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś kompletnie do niczego? Ojej. Pewnie jest dużo takich zawodów, w którym byłabym do niczego. Taka pierwsza myśl. No to... Albo w jakim zawodzie nie chciałabyś pracować? Nie chciałabym być nauczycielką albo kimś, kto pracuje z dziećmi. No, bo nie lubię dzieci. Naprawdę. Nie lubię. Ups. Nie śmiej się, no. No. Ja nie oceniam, ja tylko zadaję pytania. Dobrze.
Czy jest coś, co zawsze chciałaś zrobić, ale nie miałaś jeszcze na to odwagi? Tak. Nie powiem ci co. Ale jest. Dobrze. Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją przeznaczyła? Na, na czytanie książek Jakich? psychologicznych, żeby naprawić swoją głowę. Mhm. Bo nie mam właśnie czasu. Od czego jesteś uzależniona? Od niczego. Mówiłaś od telefonu. A od telefonu. No nie jestem uzależniona, radzę sobie, kontroluję. Mhm. Czy czujesz się nieswojo, kiedy musisz wyrażać swoje emocje? Nie. Nie mam problemu z tym, żeby wyrazić swoje emocje. A kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Tancerką, piosenkarką właśnie. No i też, właśnie chciałam być kimś, jeździć konno, no nie? Ale nie udało się być gwiazdą i pojechać na igrzyska. No, smuteczek. Nic straconego. Nie, będę śpiewać za niedługo. Czy jesteś szczęśliwa? Tak. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? No, pieniędzy. Dobrze. I jakiego pytania nie chciałabyś usłyszeć, będąc podłączona pod wariograf, czyli pod wykrywacz kłamstw? Od razu mi się ty przypomniałaś. Czy brałaś jakieś narkotyki? Mhm. To. Okay. Czego nie lubisz i co cię denerwuje najbardziej u innych osób? Przemądrzalstwo. Mhm. Tak. I Jak to jak się ktoś strasznie wymądrza, dużo tak? mówi, to też nie lubię. Czego uczy cię udział w tym podcaście? Czemu się śmiejesz? Czego uczy mnie udział w tym podcaście? Czego mnie uczy? Nie mogę powiedzieć, że uczy mnie bycia odważnym, chociaż trochę tak może. Być odważnym. Uczy mnie tego, że muszę więcej czytać. No. No, to później ci wyślę ten... Zagłębić się książkę. bardziej może, bo mam wrażenie, że mam za mało słów. Mhm. Tak, Ja też mam ten problem. właśnie. I też uczy mnie tego, żeby czegoś nie... Mam wrażenie, że powtarzam za dużo jakieś wyrażenia. Na przykład i albo coś. Ale nie powiedziałam ani razu jeszcze odio. Widzicie to? A ja tak często mówię odio. A wiesz, co to znaczy? Nie. To jest takie, o Boże. Oh my God. Tak? Okej. Oh my God. Odio. Dobrze. Albo hotverdomy. O, nie lubię chyba tego słowa. No, A było takie- takie pytanie. takie, Jakiego słowa nie lubię? No to mnie denerwuje. Okej. No, to mamy. Mamy. Ulubiony przysmak z dzieciństwa. Jak to się nazywało? To się na oleju robiło. No, te takie chipsy na oleju w kratkę taką. Jak to się nazywa? Miało jakąś nazwę. Przysmak jakiś tam. Właśnie, no. W takim czerwonym opakowaniu to było. Mama zawsze robiła wieczorem i się jadło. Albo Ale nie pamiętam nazwy. kogel mogel. Też mniamka. Co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolnym? Ojej. Bycie prawdziwie wolnym, no to takim, kto nie jest wiązany do jakiejś osoby, przywiązany. Tak. Mieć swoje zdanie, mieć swoje... No, po prostu. Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? Kiedy zaczęły przychodzić do mnie rachunki wszystkie i listy niechciane, to wtedy. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? No jak jestem na siłowni, to totalnie tracę
czas i mówię, o matko, już tyle czasu minęło. Albo czasem jak jestem w pracy, to też czas tracę po prostu, bo się gdzieś tam zapracuję. Mi się zawsze dłuży. To mi nie. To ja ostatnio właśnie byłam, wczoraj czy przedwczoraj. Ja to tak przychodzę do pracy, po 5 godzinach patrzę na zegarek, a to 10 minut minęło. O nie, to ja tak nie mam. To ja tak właśnie, o Jezu, już jest ta godzina? Tak mam. I wszyscy się śmieją wtedy, serio? Ty nawet nie sprawdzasz zegarka? Ale też jeszcze było pytanie o marnowanie czasu. To jak prowadzę auto, jadę gdzieś, to jest dla mnie też marnowanie czasu. Bo A to możesz coś robić w trakcie. No a co? Nie wiem, posłuchać podcastu jakiegoś. No tak. Audiobooka. Racja, Boże. No, nie ma za co. Jezus. To prawda. No bo jeżdżenie jest nudne, nie? Bardzo mnie usypia na przykład jazda samochodem. Nawet potrafię jechać i zasnąć. Jak jest ciemno, to jeszcze gorzej. Dobrze, że jest jasno jeszcze. I w Holandii długo jasno. Nie, no to jakiś podcast może polecam. No dobra. Tylko jak ktoś ma spokojny głos, to też może być ciężko. Niezbyt, no. A poleć jakiś podcast. W ogniu pytań. Nie no, te, na których ja, że tak powiem, się wychowałem, no to możesz Przemka Górczyka. On ma bardzo dużo podcastów nagranych. Jedno chyba z większych kont na polskim YouTubie podcastowym. Żurnalista jest. No to lubię, no. No nie wiem, kto tam jeszcze. Jest dużo mniejszych podcastów. No. Okay. Też nie mam czasu, żeby wszystkich słuchać. Więc. No pewnie. W jakiej sytuacji kłamiesz? W jakiej sytuacji kłamię? Teraz. Ciągle. Nie no, żartuję. Jak się czegoś wstydzę może, wtedy. To, że coś zrobiłam, wiesz, czego nie zrobiłam może. Okej. Ale nie często kłamię, Staram się czasami. być... Czasami, no. Albo mojego syna, muszę czasem okłamać, że coś tam. Dlaczego nie może zjeść słodycza na przykład. No to dla jego dobra jest wtedy. No właśnie. No. Dobrze. Jaki talent chciałabyś najbardziej posiadać? Czytać w myślach. To jest talent? No tak. No tak. Umiejętność, talent. No, tak. Jak zwał, tak zwał. No, chciałabym mieć czytać w myślach ludziom. Podobno są tacy, co umieją, ale... Tak? Nie wiem, nie znam takich. Ja też nie. Chociaż nie wiem, czy by mnie to nie przytłoczyło. Tak bym czytała każdemu w myślach i potem... Ale nie, no to jakbyś mogła sobie wybrać chyba tak. To tak, to byłoby super, serio. Wtedy bym wszystko wiedziała. Czy zostawiłabyś obecne życie, mając 100 milionów na koncie? Nie. Kto dla ciebie jest najważniejszy na świecie? Mój syn. I rodzina ogólnie. Czego nie lubisz w Holandii? Deszczu. Tylko to, bo wszystko inne lubię. I pogoda, tak? Pogoda, no. Okay. Dobra, przebrnęliśmy przez wszystkie pytania. Dziękuję ci bardzo za czas spędzony tutaj, za to, że zgodziłaś się wziąć udział w podcaście. Ja również dziękuję za zaproszenie. Tak, nie ma za co. I cóż, z wami, drodzy widzowie, widzę się za tydzień. Zachęcam do subskrypcji, do napisania komentarza, co wynieśliście ciekawego z tej rozmowy, co was zainspirowało. Może macie jakieś swoje własne przemyślenia, więc zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami, komentarzami. Śmiało, też jestem ciekawa. No. I cóż, dziękuję za przybycie jeszcze raz. Tak. I życzę konia. Konie, tak. Jezu, ile ja się o tych koniach nagadałam, co? Spełnienia końskich marzeń ci życzę. Dzięki, no. Mam nadzieję, że się spełnią. Na pewno się spełnią. No. Także tak musi być. Tak. No. Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Tak. Mam nadzieję, że miło wam się będzie oglądać. Na pewno. No i łapki w górę. Tak. No. Przyszła crazy sami. Idzie. No dobra,
To dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.